W dzisiejszym odcinku zbudujemy idealny migdałek, czyli najczęściej wybierany kształt w salonie. Będziemy pracować metodą żelową i postaramy się, aby rozwiać wszystkie wątpliwości bez względu na to, czy jesteś początkującą, czy średnio zaawansowaną stylistką. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Young z Centrali Katarzyna Glińska. Cześć. Zabiera się za idealny migdałek, nie przedłużając, czas start. Na opracowaną płytkę nałożymy cleaner, primer i perfect base. Następnie uformujemy szkielet za pomocą Take Your Time'a, zbudujemy migdałka light rose'em i po opiłowaniu nadamy połysk tip-topem. Pracujemy dwustronnym pędzelkiem do żelu numer 6, pilnikiem 100×180 oraz bufferem. Pierwszym krokiem każdej stylizacji jest dezynfekcja. Klientka myje ręce, stylistka dezynfekuje swoje dłonie i zakłada rękawiczki. Następnie dezynfekuje ręce klientki, sprawdza stan płytki, czy nadaje się do stylizacji i dopiero wtedy przechodzi do pracy. Odsuwamy skórki frezem numer 9. Tak, odsuwamy, nie usuwamy. Nie chcemy się ich pozbyć na tym etapie, żeby nie zaciąć świeżo opracowanych skórek podczas piłowania. Frez numer 9 ma kształt prostokątnego walca, dzięki któremu odsuwa skórki jak kopytko. To, co usunęliśmy i właśnie strzepujemy, to nabłonki rosnące na płytce, których trzeba się pozbyć już na tym etapie stylizacji. Matowimy płytkę bufferem, przecieramy fioletowym cleanerem, nakładamy primer bezkwasowy. Nakładamy niewielką ilość perfect base i przy pomocy pędzelka do żelu wcieramy go w płytkę. Utwardzamy przez 30 sekund. Nadszedł czas na podłożenie formy. Zanim to zrobimy, musimy zdiagnozować, jak rośnie paznokieć. Kasia dzisiaj pracuje na swojej dłoni i zaraz jak sami się przekonacie, ma dosyć wymagającą płytkę. Po pierwsze, paznokcie rosną w dół. Po drugie, posiadają naturalną krzywą C. Pomyślimy o tym, do czego dążymy. Chcemy zbudować paznokcia mniej więcej do trójki. Formę podkładamy tak, aby koniec zbudowanego paznokcia był na tej samej wysokości, co skórki. Wycinamy formę. Ma idealnie przylegać do naturalnego tunelu paznokcia, żeby podczas pracy żel nie wpłynął nam pod płytkę. Sklejamy formę, pilnując, aby skrzydełka równo się skleiły. Formę zaciskamy o 2-3 numery niżej od planowanej długości paznokcia. Jeśli chcemy zbudować paznokcia do trójki, to zaciskamy ją do 5 lub do 6. Zaciskamy formę całkowicie, co pomoże nam otrzymać kształt migdałka. Budujemy szkielet. Take Your Time'em przesmarowujemy całą płytkę, potem rozprowadzamy żel na linii wolnego brzegu i rozciągamy na boki. Nakładając szkielet, cały czas myślimy o kształcie, który chcemy uzyskać. Możecie porównać szkielet z już zbudowanymi paznokciami, aby zgadzała się jego długość. Pracujemy czubeczkiem pędzla. Take Your Time, jak nazwa wskazuje, to żel, przy którym nie trzeba się spieszyć. Bez względu na to, ile będziemy układać szkielet, nie spłynie. Nawet w lato, czyli wtedy, kiedy produkty żelowe ze względu na temperaturę stają się bardziej płynne. Łączymy przedłużony paznokieć z naturalną płytką, przeciągając niteczki żelu. Tworząc szkielet krawędzi bocznych, nakładamy żel nieco niżej, niż chcemy, aby te krawędzie finalnie wyglądały, żeby po utwardzeniu mieć jeszcze go wypiłować. Lepiej naddać więcej produktu, niż nałożyć za mało. Wkładamy szkielet do lampy na 60 sekund. Bardzo możliwe, że zapiecze w lampie. Take Your Time to bardzo mocny żel. Wtedy trzeba wyciągnąć rękę na kilka sekund i z powrotem wsadzić do lampy. Zawsze można powiedzieć klientce na pociechę, że właśnie w tym momencie budujemy super twarde fundamenty do naszej stylizacji. Paznokcie wybudowane na Take Your Time'ie są po prostu niezniszczalne. Ściągamy formę delikatnie w dół, żeby nie złamać szkieletu. Przy okazji, jeśli poszukujecie idealnie transparentnego żelu, którym możecie przykryć zdobienia i nie zmienić ich koloru, Take Your Time jest krystalicznie przeźroczysty i świetnie nadaje się do tego zadania. Przechodzimy do budowania paznokcia. Nakładamy light rose'a, w pierwszej kolejności aplikujemy warstwę poślizgową, przesmarowujemy żel po całej długości. Nakładamy porcję żelu mniej więcej na środku paznokcia. Będziemy pracować od góry do dołu, czyli w pierwszej kolejności dosuwamy produkt do skórek, trzymając pędzel pod kątem 30-40 stopni. Nie dociskamy do powierzchni. Pracujemy ruchem pulsacyjnym, delikatnie dotykamy pędzelkiem do produktu. Z uczuciem, czyli nie ciśniemy. Nie wciskamy pędzla w głąb żelu, tylko przesuwamy produkt, delikatnie dotykając samej powierzchni. Jak już rozłożyliśmy żel od skóry do wolnego brzegu, bierzemy się za apex, czyli najwyższy punkt przedłużonego paznokcia. Wszystkie nierówności wygładzamy czubeczkiem pędzelka.
Pracujemy wzdłuż, ale również w poprzek, ponieważ apex znajduje się nie tylko na długości, ale również na szerokości paznokcia. Kiedy już wypracowaliśmy odpowiedni kształt, wkładamy rękę do lampy i przy 12-15 sekundzie wyciągamy paznokieć, aby zacisnąć tunel. Zanim wkroczymy z zaciskarką, sprawdzamy, czy paznokieć już wystarczająco się utwardził. Stukamy narzędziem w paznokieć i słyszymy taki charakterystyczny, pusty dźwięk. To wtedy znak, że żel utwardził się nie tylko z góry, ale również w środku i nie wypłynie podczas zaciskania. Moment zaciskania jest bezpośrednio związany z kondycją lampy oraz ilością nałożonego produktu. Przy naszych lampach wynosi 12-15 sekund, ale gdybyśmy pracowali na innej lampie, to ten moment nastąpiłby prawdopodobnie nieco później. Zaciskając paznokieć sprawiamy, że staje się on bardziej smukły i wyszczuplony. Najpierw zaciskamy w okolicy stresu przez około 2-3 sekundy, a potem po całej długości i wkładamy paznokieć razem z zaciskarką z powrotem do lampy. Utwardzamy przez 30 do 60 sekund. Uwaga! Wszystko z rozsądkiem. Nie wolno na siłę, na chama zaciskać tunelu, dlatego że uszkodzimy naturalny paznokieć. Zaciskanie tunelu nie jest obowiązkowym elementem pracy. Możemy je zamienić w odpowiedni sposób, podkładając formę i w ten sposób uzyskać tunel. Bo, kochani, tunel w paznokciach to z kolei jest obowiązkowy element paznokcia. Wynika to z tego, że tunel chroni ten paznokieć przed uszkodzeniami mechanicznymi, przed uderzeniem, przed na przykład złamaniem. Zatem chcemy mieć paznokcie z tunelem, zdecydowanie. Trzeba o tym pamiętać. Oto co będziemy piłować po kolei. Najpierw nadmiar z linii bocznych, nadając kształt po bokach. Potem kształt wolnego brzegu, następnie wypiłujemy nadmiar masy przy skórkach, aby uzyskać apex i krzywą C na całej długości paznokcia. Dorównamy boki do krzywej C, wycieniujemy linię włosa i na końcu wypiłujemy krawędzie. Zanim przejdziemy do piłowania, kilka słów na temat apexu, czyli najwyższego punktu zbudowanego paznokcia. Tak wygląda apex, do którego dążymy. Powinien się znajdować mniej więcej na 1/3 długości paznokcia. Jego poprawna konstrukcja to nie tylko estetyka, ale również trwałość zbudowanego paznokcia i bezpieczeństwo dla naturalnej płytki. Jeśli wypiłujemy apex bardziej po środku paznokcia, to cała konstrukcja staje się niebezpieczna dla naturalnej płytki, ponieważ przesunie się nasz środek ciężkości. Widzicie? Nawet przy delikatnym naciśnięciu widać, że to nie jest trwała budowa. A tu poprawna konstrukcja, odporna na złamania. Jak wysoki może być apex? To już kwestia estetyki. Każdy stylista wypracowuje swój styl. Ale apex nie może być zbyt płaski, ponieważ ponownie nasz migdałek straciłby bezpieczną konstrukcję. Zobaczcie, może nie ugina się tak, jak przy przesuniętym apeksie, ale zdecydowanie łatwiej byłoby go złamać. Nie sprawdzajcie tego na własnych paznokciach, uwierzcie nam na słowo. Zabieramy się do piłowania. Korzystamy z pilnika o gradacji 100 na 180. Co jakiś czas porównujemy paznokieć do już wypiłowanych, czy zmierzamy w dobrym kierunku. Zdejmując nadmiar z linii bocznych, trzymamy pilnik równolegle do kształtu paznokcia. Piłując wolny brzeg, co jakiś czas porównujemy długość. Serdeczny i wskazujący powinny być tej samej długości. Przechodzimy do masy w okolicy skórek. Właśnie dlatego ich wcześniej nie wycinaliśmy, żeby w tym momencie ich nie zaciąć. Nadając kształt krzywej C, pracujemy pilnikiem w poprzek, nie odrywając go od paznokcia, takim zygzakowatym ruchem, posuwając się w stronę wolnego brzegu. Teraz dopiłowujemy boki do krzywej C, ale samej krzywej C już nie ruszajmy, bo ją spiłujemy. Ścieniając linię włosa, trzymamy pilnik na prosto, żeby nie wyszedł nam krogulec. I na końcu boczne krawędzie. Element, którym możemy przekreślić naszą całą dotychczasową pracę, jeśli nas za bardzo poniesie. Kluczem w bocznych krawędziach jest to, aby najpierw były przedłużeniem naturalnego paznokcia, a dopiero potem zmierzały do góry. Jeśli od razu zaczniecie piłować krawędzie do góry, trzymając pilnik pod skosem, przepiłujecie je i nie dość, że wyjdzie nam kurzy pazur, to jeszcze osłabimy całą konstrukcję. Spójrzmy raz jeszcze, jak powinny wyglądać krawędzie boczne. I zabieramy się za piłowanie, ważąc każdy ruch. Po opracowaniu kształtu wygładzamy powierzchnię bufferem, aby usunąć zarysowania powstałe podczas piłowania. Pora pozbyć się skórek. Ponownie sięgamy po fres numer 9 i tym razem nieco mocniej wjeżdżamy nim w skórki niż podczas przygotowania płytki. Nie tylko pozbywamy się skórek, ale również wygładzamy uskok pomiędzy naturalną płytką spod właśnie odsuniętych skórek, a zbudowaną linią włosa. Odpylamy. Teraz prosimy klientkę, żeby umyła ręce, aby pozbyć się pozostałości po piłowaniu lub usuwaniu skórek. Nakładamy tip-topa. Przy tak pięknym kolorze żelu budującego grzechem byłoby go przykryć kolorem. I oto mamy efekt końcowy.
Tak prezentuje się nasz migdałek. Moi drodzy, pamiętajcie, że jest wiele szkół stylizacji paznokci. My Wam pokazaliśmy, jak my w Indigo na naszych szkoleniach uczymy budowy migdałka. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, to zachęcam, aby zapoznać się z wszystkimi naszymi instruktorami. W samej Polsce mamy ich przeszło 50. Bardzo możliwe, że w Twoim mieście albo niedaleko Twojego miejsca zamieszkania jest właśnie jeden z takich instruktorów. I wtedy, jeżeli chcesz się rozwijać jako stylista i poszukujesz autorytetu, guru, mentora swoich paznokci, być może właśnie ten instruktor się nim stanie, a wiedza, którą dzisiaj poznaliście na tym filmiku, to zaledwie skrawek tego, jak wiele możecie się nauczyć na naszych szkoleniach. W jaki sposób znaleźć najbliższe centrum szkoleniowe Indigo? Po pierwsze, można wejść na naszą stronę, w zakładkę szkolenia, wpisać swoje miasto i tam wyskoczy Wam dany instruktor razem z całym jego portfolio, czyli dokonania, ilości medali. Będą również zdjęcia pokazujące centrum szkoleniowe. Można tak się zapoznać, jak to szkolenie, jak to centrum szkoleniowe wygląda. Sposób drugi, bardziej bezpośredni, to wpisać w Instagram, już w wyszukiwarkę, bezpośrednio profil danego instruktora, czyli Indigo Kielce, Indigo Katowice, Indigo Gdańsk, którekolwiek miasto, gdziekolwiek jesteście, tam po prostu wpisujecie no i co? I wyskoczy Wam, tak? Wyskoczy Wam cały profil, zobaczycie też instruktora, często również jego taką prywatną twarz, dlatego że nasi instruktorzy lubią kręcić Instastoriesy, to też jest taki dobry moment, żeby sobie kogoś podpatrzeć, sprawdzić, czy jest flow, czy jest, wiecie, czy jest porozumienie dusz, nie? Czy to jest ktoś, do kogo chcesz iść i pogadać na temat szkoleń i być może się na te szkolenia zapisać. Też na tych profilach znajdziecie bardzo dużo merytorycznej wiedzy, jak budować paznokcie. Zobaczycie, w jakich mistrzostwach brali udział, jakie medale pozdobywali. Zobaczycie grupy szkoleniowe, więc tak, Instagram, jak wiadomo, kopalnia wiedzy również. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat dzisiejszej merytorycznej wiedzy oraz dajcie znać w komentarzach, jaki kolejny kształt chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Tymczasem dziękuję za uwagę, do zobaczenia, dzięki, cześć!